co gdyby wszystko, co nazywasz rzeczywistością, było jedynie odbiciem twojego spojrzenia? A co gdyby świat nie istniał, chyba że go obserwujesz? Przygotuj się, bo naprawdę dziwne rzeczy zaczynają się dziać, gdy badasz świadomość. I już nigdy nie będziesz patrzeć tak samo. Może wydawać się to absurdalne, ale w pewnym momencie życia już to poczułeś, choćby przez sekundę, że świat wokół ciebie stracił sens, że wszystko stało się inne. Carl Jung mówił, że świadomość jest jak rozległy ocean, a ego małą, samotną wyspą w jego wnętrzu. To tak, jakby nagle opadła kurtyna i dostrzegasz, że za tym, co zwyczajne, kryje się coś nieznanego, niemal niepokojącego. Kto nigdy nie przyłapał się na tym, że patrząc na ludzi dookoła, nagle poczuł, że każdy nosi w sobie tajemny wszechświat, niemożliwy do dosięgnięcia? Kim jesteśmy za tym ciągłym wirem myśli? I co pozostaje z rzeczywistości, gdy nikt jej nie obserwuje? Te pytania destabilizują najgłębsze pewniki i wpychają nas w głąb tajemnicy. W pewnym momencie życia wszyscy odczuliśmy to nagłe pęknięcie, błysk, w którym to, co zwykłe, traci sens, jakby coś większego było ukryte za rutyną. Być może dzieje się to podczas samotnego spaceru lub w chwili absolutnej ciszy. Krótkie ześlizgnięcie się percepcji, które każe nam podejrzewać, że świat, tak jak go widzimy, nie jest dokładnie tym, czym się wydaje. Uczucie, że za powierzchnią kryje się więcej, niż jesteśmy w stanie dostrzec. I wtedy pojawia się dziwność, jakby każda osoba wokół nas żyła zupełnie inną fabułą, nie wiedząc nawet o istnieniu naszej. Jakbyśmy byli aktorami w różnych sztukach, grającymi dla publiczności, które nigdy się nie spotykają. Ten rodzaj percepcji, który niektórzy nazywają sonder, ujawnia załamanie iluzji, że wszyscy uczestniczymy w tej samej centralnej narracji. David Foster Wallace mówił, że każdy człowiek nosi w sobie nieskończoną złożoność, ale prawie nikt nie zachowuje się, jakby to była prawda. Uświadomienie sobie, że nieznajomy siedzący obok ma historię równie gęstą i głęboką jak nasza, jest jak ciche załamanie fantazji ego, przekonania, że jesteśmy centrum uniwersalnej intrygi. Ale co, jeśli pójdziemy dalej? Co się dzieje, gdy zamiast obserwować świat, zaczynamy obserwować samego obserwatora? Gdy kierujemy wzrok do wewnątrz, na to, co kryje się za doświadczeniem, i zaczynamy kwestionować samą świadomość, stajemy przed pytaniami, które od wieków niepokoją filozofów, fizyków i poszukiwaczy prawdy. I im bardziej zbliżamy się do jądra świadomości, tym dziwniejsze stają się rzeczy. To, co nazywaliśmy rzeczywistością, zaczyna się chwiać, jakby było utkane z dymu. Heisenberg już mówił: nie obserwujemy natury samej w sobie, ale to, co ujawnia w odpowiedzi na sposób, w jaki ją pytamy. Ten film nie jest jedynie refleksją, to zaproszenie. Nie tylko do zbadania, co jest prawdziwe, ale do zakwestionowania tego, co kryje się za spojrzeniem. Od teraz przygotuj się, bo naprawdę zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wyobraź sobie, że siedzisz w metrze, obserwując twarze wokół siebie. Każda z tych twarzy należy do kogoś, kto nosi w sobie cały wszechświat, pełen wspomnień, których nikt inny nie widział, tajemnic nigdy niewypowiedzianych na głos i snów, których być może nawet oni sami nie potrafią nazwać. Każda osoba tam jest jak samotna konstelacja, przemierzająca tory miasta. I w tym momencie twój umysł staje się jak rozbite lustro, odbijające wiele równoczesnych rzeczywistości. Każdy fragment pokazujący istnienie równie autonomiczne i pełne znaczenia jak twoje. Istnieje słowo na to nagłe spostrzeżenie. Sonder. Dziwny termin na jeszcze dziwniejsze uczucie. To ta chwila, gdy budzisz się na fakt, że każdy człowiek przeżywa doświadczenie równie gęste, barwne i znaczące jak twoje, choć niewidoczne dla wszystkich innych. To spostrzeżenie, choć pozornie proste, jest głęboko destabilizujące. Niszczy pierwotną iluzję ego, fantazję, że jesteśmy protagonistą linearnej historii, skupionej wyłącznie na nas samych. Ale prawda jest taka, że nikt nie jest centrum. Nie ma jednej narracji, ale miliardy współistniejące, przeplatające się, zderzające i oddalające bez przerwy. Filozof Thomas Nagel nazwał to spojrzeniem znikąd, rzadką zdolnością wyjścia z siebie na chwilę i dostrzeżenia ogromu cudzych subiektywności. I dlaczego to tak nami wstrząsa? Być może dlatego,
że świadomość jest jedyną rzeczą, jednocześnie całkowicie intymną i absolutnie niewytłumaczalną. Jak to możliwe, że zamieszkujemy coś, czego nie możemy bezpośrednio obserwować? Jesteśmy jak oczy, które nigdy nie mogą się zobaczyć. Kwestionowanie, czym jest świadomość, skąd pochodzi, czy jest pojedyncza, czy wspólna, to wszystko pcha nas na terytorium, gdzie pewniki się rozpadają. To nie rzeczy ze świata zewnętrznego stają się dziwne, ale sama wewnętrzna struktura, której używamy do ich postrzegania. A postrzegając siebie jako jedną z miliardów świadomości, nie pomniejszasz się, przeciwnie, zaczynasz czcić tajemnicę. Rozumiesz, że choć każdy z nas jest niezastąpiony, jesteśmy też współzależni, spleceni jak światła rzucające się nawzajem na tej samej kosmicznej scenie. Italo Calvino pisał, że każdy człowiek jest jak niewidzialne miasto, niemożliwe do całkowitego zbadania czy zmapowania. A gdy patrzymy na innych przez ten pryzmat, coś w nas się zapala. To nie tylko empatia, to rzadki rodzaj kosmicznej pokory. I wtedy pojawia się nieuniknione pytanie: jeśli wszystkie te rzeczywistości dzieją się jednocześnie, każda niedostępna dla pozostałych, co to mówi nam o samym pojęciu rzeczywistości? Czy jest ona sumą wszystkich świadomości? Średnią? Czy czymś jeszcze bardziej enigmatycznym? Czymś, co istnieje tylko między umysłami? Dla fizyka Carlo Rovelliego wszechświat nie składa się z rzeczy, ale z wydarzeń. A świadomość wydaje się być sceną, na której te wydarzenia nabierają kształtu, gdzie chaos istnienia przekształca się w sens, w narrację, w emocje. To w niej surowa materia rzeczywistości się organizuje. Rozpoczęliśmy tę podróż, czując pewną dziwność, jakby coś się nie zgadzało. Ale to, co czyni to wszystko jeszcze bardziej niepokojącym, to odkrycie, że za różnicami istnieje niewidzialna nić, która łączy nas wszystkich. To ta nić, która pozwala postrzegać, wyobrażać sobie, czuć. Świadomość, ten niewytłumaczalny, ale niezbędny fenomen, jest wspólną tkanką, która zszywa nasze doświadczenia, nawet gdy wszystko inne wydaje się nas dzielić. Ale co z tym, co uważamy za rzeczywiste? To, czego dotykamy, mierzymy, przewidujemy. Solidność świata, ciągłość czasu, logika tego, co się dzieje. A gdyby to wszystko mogło pęknąć jak szkło pod naciskiem, tu wkracza fizyka kwantowa. Dziedzina, gdzie rzeczywistość przestaje być solidną strukturą i staje się kwestią punktu widzenia. Gdzie świat wydaje się istnieć tylko wtedy, gdy jest obserwowany. Tak, brzmi to absurdalnie, ale dane są rzeczywiste. Na początku XX wieku eksperymenty ujawniły coś głęboko niepokojącego. Cząstki subatomowe, takie jak elektrony i fotony, nie mają określonej pozycji, dopóki nie zostaną zmierzone. Wcześniej są jedynie możliwościami, jakby były zawieszone w próżni, czekając na spojrzenie, by nabrać kształtu. Słynny eksperyment z podwójną szczeliną uczynił to widocznym. Gdy nie są obserwowane, cząstki zachowują się jak fale, interferując ze sobą, jakby były jedynie prawdopodobieństwami rozproszonymi w przestrzeni. Ale w momencie, gdy ktoś obserwuje, ustalają się jako cząstki z określonymi trajektoriami. Sam akt patrzenia zmienia zachowanie świata. Fizyk John Archibald Wheeler mówił: żadne zjawisko nie jest naprawdę zjawiskiem, dopóki nie zostanie zaobserwowane. To stwierdzenie podzieliło naukę na dwa wielkie obozy. Z jednej strony realiści, jak Einstein, bronili poglądu, że wszechświat istnieje obiektywnie, z ustalonymi właściwościami, niezależnie od tego, czy ktoś obserwuje. Z drugiej strony byli antyrealiści, jak Niels Bohr, którzy twierdzili, że te właściwości istnieją tylko wtedy, gdy są mierzone. Innymi słowy, rzeczywistość nie jest czymś gotowym, ale czymś, co manifestuje się w akcie obserwacji. Zirytowany Einstein ironizował: naprawdę wierzysz, że księżyc znika, gdy nikt na niego nie patrzy? Mimo to dane uporczywie przeczyły jego intuicji. I wtedy pojawiło się najbardziej niepokojące zjawisko ze wszystkich – splątanie kwantowe. W 1972 roku fizyk John Clauser przeprowadził eksperyment, który pokazał, że cząstki, które już oddziaływały, nadal wpływają na siebie nawzajem, nawet gdy są oddzielone ogromnymi odległościami. Było to tak, jakby mierząc jedną, druga natychmiast decydowała o swoim stanie, bez czasu fizycznego na podróż informacji między nimi. Naruszało to podstawową zasadę fizyki klasycznej – lokalność, czyli ideę,
że coś może być dotknięte tylko przez to, co jest blisko. Dekady później Clauser wraz z Allenem Aspectem i Antonem Zeilingerem otrzymał Nagrodę Nobla za udowodnienie tego, czego Einstein najbardziej się obawiał. Wszechświat nie jest lokalnie rzeczywisty. Właściwości rzeczy nie są stałe ani niezależne i mogą natychmiastowo wpływać na siebie, nawet na odległość. To, co nam to ujawnia, jest zaskakujące. Rzeczywistość konstruuje się, dosłownie, podczas gdy ją obserwujemy, ale implikacje nie kończą się na fizyce. Wstrząsają naszym filozoficznym sposobem rozumienia świata. Jeśli akt obserwacji modyfikuje to, co jest obserwowane, jaka jest prawdziwa rola świadomości w tym wszystkim? Czy jesteśmy tylko pasywnymi odbiorcami świata, który już istnieje? Czy może jesteśmy częścią procesu tworzenia samej rzeczywistości? To właśnie w tym punkcie nauka i filozofia się spotykają, lub może łączą. Gdy obserwator staje się nieodłączny od tego, co obserwuje, cała idea obiektywności zaczyna się rozpadać. Fizyk i filozof David Bohm sugerował, że wszechświat nie składa się z rzeczy, ale z relacji. Ciągły przepływ informacji, w którym obserwator jest tylko kolejną cząstką w wielkim ruchu. Świat kwantowy ujawnia niestabilny wszechświat w ciągłej budowie, gdzie wielorakie możliwości współistnieją, dopóki nie zostanie dokonany wybór. Ale kto dokonuje tego wyboru? I co naprawdę oznacza wybierać? Stojąc twarzą w twarz z absurdem, który zamieszkuje jądro rzeczywistości, jesteśmy zmuszeni porzucić pewniki. I być może właśnie tam zaczyna się prawdziwe badanie świadomości. Nie jako czegoś odizolowanego w naszych głowach, ale jako aktywnego uczestnika w rozwijaniu się samego kosmosu. Do tej pory widzieliśmy, że świat nie jest tak solidny, jak się wydaje, że rzeczywistość w swojej mikroskopijnej istocie zmienia się w zależności od tego, jak ją obserwujemy. Ale to prowadzi nas do jeszcze bardziej niepokojącego pytania. Co w końcu oznacza obserwować? Co oznacza mierzyć? I dlaczego miałoby to mieć moc kształtowania samego istnienia rzeczy? Próbując odpowiedzieć, John Archibald Wheeler zaproponował śmiałą ideę. Wszechświat jest partycypacyjny. Nie tylko istnieje, on odpowiada. Dla Wheelera fundamentem rzeczywistości nie jest materia ani energia, ale informacja. Za każdym razem, gdy zadajemy pytanie, wybieramy sposób pomiaru lub interakcji ze światem, ten wybór generuje dane, zapis. I to nie jest tylko poetycka metafora, to struktura samej rzeczywistości. Ta teoria stała się znana jako zasada uczestniczącego obserwatora. Jej istota jest prosta, ale rewolucyjna. Nie jesteśmy poza wszechświatem, jak naukowcy analizujący eksperyment. Jesteśmy wewnątrz niego. I każdy akt świadomości, każde spojrzenie, każda intencja pomaga budować to, co nazywamy rzeczywistym. U podstaw tej wizji leży idea, że świat organizuje się jako sieć odpowiedzi na pytania binarne. Tak lub nie, obecność lub brak, wybór A lub B. I tu jest najbardziej fascynujący punkt. Eksperymenty inspirowane tą hipotezą sugerują, że sposób obserwacji czegoś może wpływać na to, jak zachowywało się w przeszłości. Dokładnie tak. Decyzja podjęta w teraźniejszości może wpłynąć na wydarzenia, które pozornie już się wydarzyły. Ale nie chodzi o podróż w czasie. Chodzi o coś jeszcze bardziej radykalnego. Ideę, że rzeczywistość definiuje się całkowicie dopiero w momencie świadomej interakcji. Świat więc nie byłby gotową strukturą czekającą na odkrycie, ale żywym gobelinem możliwości, które splatają się, gdy się w nie angażujemy. Ta perspektywa zaprasza nas do przemyślenia roli świadomości. Być może nie jest ona tylko efektem ubocznym fizycznego wszechświata, ale fundamentalnym trybikiem samego mechanizmu istnienia. Jeśli to prawda, to jesteśmy znacznie więcej niż prostymi obserwatorami. Jesteśmy kreatywnymi uczestnikami, współautorami rzeczywistości. A z tym przychodzi ogromna odpowiedzialność. Bo jeśli świat odpowiada na sposób, w jaki się z nim odnosimy, to nasz światopogląd, nasze intencje, nasz sposób bycia w świecie nie wpływają tylko na nasze indywidualne doświadczenie. Kształtują samą tkankę rzeczywistości. Filozof i neuronaukowiec Thomas Metzinger argumentuje, że ludzka świadomość konstruuje tunel rzeczywistości. Wewnętrzny model, który bierzemy za rzeczywisty świat. Ale ten model jest przefiltrowany, zredagowany, subiektywny.
Być może wszechświat w swojej istocie jest czymś całkowicie różnym od tego, co jesteśmy w stanie postrzec, a mimo to nasze wybory wydają się mieć na niego wpływ. To tak, jakbyśmy byli nawigatorami, którzy rysując mapę, jednocześnie rysują terytorium. W tym sensie idea partycypacyjnego wszechświata przestaje być tylko hipotezą naukową i staje się filozoficzną prowokacją. Zaprasza nas do życia z większą obecnością, większą świadomością, większą odpowiedzialnością. Bo na jakimś poziomie każdy nasz gest przyczynia się do tkania niewidzialnej tkaniny, która podtrzymuje świat. A to prowadzi nas do niepokojącego pytania: czy od początku patrzymy na świadomość w niewłaściwy sposób? Co jeśli zamiast pytać, jak materia wytwarza świadomość, powinniśmy pytać, jak świadomość wyraża się przez materię? To odwrócenie perspektywy jest punktem wyjścia dla jednej z najbardziej kontrowersyjnych i prowokacyjnych teorii filozofii umysłu – panpsychizmu. Według tej teorii świadomość nie byłaby czymś, co pojawia się tylko w wysoko rozwiniętych ludzkich mózgach. Byłaby w rzeczywistości fundamentalną właściwością wszechświata, równie istotną jak grawitacja czy masa. To oznacza, że na jakimś poziomie wszystko, co istnieje, byłoby świadome. Nieświadome jak my, z artykułowanymi myślami i wspomnieniami, ale z wewnętrzną iskrą, prymitywną formą subiektywnego doświadczenia. Może się to wydawać mistyczne, ale ta idea nie jest nowa. Już w XVII wieku filozof Baruch Spinoza bronił poglądu, że umysł i materia to tylko dwie strony tej samej substancji. Bardziej współcześnie myśliciele jak Galen Strawson i Philip Goff argumentują, że niespójne jest próbowanie wyjaśnienia, jak całkowicie nieświadoma materia mogłaby wytworzyć świadomość, chyba że ta materia już zawiera w swojej istocie jakieś ślady mentalne. Logika jest prowokująca. Jeśli wszystko, czym jesteśmy, składa się z cząstek, a te cząstki są takie same jak te, które tworzą cały wszechświat, dlaczego świadomość miałaby pojawić się tylko wtedy, gdy organizują się w bardzo specyficzny sposób? Czy nie byłoby bardziej prawdopodobne wyobrazić sobie, że istnieje coś świadomego w każdej cząstce, a nasz umysł byłby tylko niezwykle wyrafinowaną wersją tej uniwersalnej właściwości? Ta hipoteza mogłaby nawet rzucić światło na niektóre tajemnice fizyki kwantowej. W końcu już widzieliśmy, że sam akt obserwacji zmienia zachowanie cząstek. Ale co, jeśli obserwacja nie byłaby tylko w człowieku? Co, jeśli sama natura byłaby przesiąknięta jakimś rodzajem obecności? Być może nigdy nie istniał moment bez obserwatora. Być może wszechświat od zawsze jest rozległym, świadomym polem, które oddziałuje ze sobą, jak kosmiczny umysł, próbujący przetworzyć własne istnienie. Carl Jung wierzył, że psyche i materia są komplementarnymi manifestacjami tej samej rzeczywistości. Ta wizja znajduje echo również u bardziej współczesnych myślicieli, jak Rupert Sheldrake, ze swoją teorią pól morficznych, rodzajem zbiorowej pamięci, która przekracza jednostkę. Wszystkie te idee wskazują na wspólny wysiłek, reintegrację człowieka z kosmosem, nie jako ciekawskiego intruza próbującego rozszyfrować jego kody, ale jako żywą część inteligentnego i wrażliwego organizmu. Oczywiście to wyprowadza nas ze strefy komfortu, bo jeśli wszystko uczestniczy w świadomości, to wszystko ma historię do opowiedzenia, nawet to, co nazywaliśmy bezwładnym. Nie ma już obiektów bez życia, tylko różne wyrazy tej samej aktywnej zasady. To całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat. Drzewo, kamień, wiatr. Wszystko nabiera innego wymiaru. Nie jesteśmy już panami natury, ale jej integralną częścią. Nie jesteśmy już zewnętrznymi obserwatorami, ale wewnętrznymi uczestnikami rozległego, tajemniczego i żywego systemu. Ale w końcu pozostaje nieunikniona wątpliwość. Jak to wszystko udowodnić? Odpowiedź może być niepokojąca. Być może nie możemy. Przynajmniej nie z narzędziami, które mamy dzisiaj. Jak powiedział poeta Rainer Maria Rilke, żyj teraz pytaniami. Kto wie, może pewnego dnia wejdziesz w odpowiedzi, nie zauważając tego. Być może najważniejsze nie jest znalezienie ostatecznej odpowiedzi, ale utrzymanie żywej ciekawości, pokory i odwagi eksploracji. Bo jeśli rzeczywiście istnieje umysł za wszechświatem, lub jeśli wszechświat jest tym umysłem, to każda nasza myśl może być szeptem tej całości próbującej się zrozumieć. To spostrzeżenie całkowicie zmieniło sposób, w jaki postrzegam świat.
sprawiło, że kwestionuję, co jeszcze przestajemy czuć, postrzegać. Dlatego tworzę te filmy, bo wierzę, że filozofia to nie tylko intelektualna abstrakcja, to głębszy sposób bycia żywym, bardziej przebudzonym, bardziej obecnym.